My jesteśmy tylko od tego, żeby mówić o tym, że Mickiewicz wielkim poetą był, Słowacki także i inne poszczególne osoby, a trochę jakby jest ciężko przebić się przez ten obraz polonisty, który już jest zastany przez ostatnie lata. Zapraszamy do wysłuchania odcinków nowej serii podcastu Spotkania Biuletynu zatytułowanej Polonistyka zaangażowana. Polonistyka nie jest bezradnym przyglądaniem się światu. Daje narzędzia, by się w nim odnaleźć, pomóc go zrozumieć, zapobiec wykluczeniu i osamotnieniu. Taka jest polonistyka, którą chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Polonistyka zaangażowana. Dzień dobry. Spotykamy się po raz kolejny w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata, realizowanego pod auspicjami Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Marcin Miłko. Marcin jest nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej, ale jest także doradcą zawodowym, life coachem, edu coachem. Ponadto Marcin pracuje na uczelni, gdzie się zajmuje m.in. dydaktyką polonistyczną, literaturą dla dzieci i młodzieży oraz literaturą popularną. Obecnie zajmujemy się społecznym odbiorem polonistyki i też takim zagadnieniem możliwości wykorzystania różnych umiejętności, które zdobywają studenci na kierunkach polonistycznych, wykorzystania ich na rynku pracy. Dlatego chcielibyśmy z Tobą porozmawiać o Twoich doświadczeniach. No i stąd niechybnie zaczniemy od pytania, powiedz proszę, jak wyglądała Twoja ścieżka edukacyjna? Studia polonistyczne, nie chcę mówić, że z przypadku, były gdzieś tam w moim horyzoncie wyboru studiów, którego dokonywałem w szkole średniej. Myślę, że dosyć ciekawa jest w ogóle gdzieś tam motywacja, dlaczego przystąpiłem do tych studiów, ponieważ miałem, przyznam szczerze, nie najlepszą nauczycielkę języka polskiego w szkole średniej, jedną z dwóch, więc trochę miałem poczucie takiej misji i poczucia, że ja nie chcę, żeby byli tacy poloniści w naszym systemie edukacji. Chciałem trochę, może to zabrzmi właśnie tak patetycznie, górnolotnie, ale trochę wpłynąć na losy systemu edukacyjnego, szczególnie też, że równocześnie będąc w szkole średniej, no też i w czasie studiów, byłem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, więc z dzieciakami, z młodzieżą, ale także z dorosłymi instruktorami miałem ciągle jakiś kontakt i takie aspekty wychowawcze, wpływania na jakieś ludzkie życie bardzo mnie interesowały. Poza polonistyką jeszcze myślałam w ogóle o studiach aktorskich przez chwilę w szkole teatralnej, ale tak dosyć szybko porzuciłem to marzenie, ponieważ wiedziałem, że nie zdam egzaminu ze śpiewu, bo raczej umiejętności wokalnych za bardzo nie miałem i też nie miałem po prostu warsztatu takiego. Gdzieś tam po drodze właśnie z tą polonistyką, trochę właśnie związanymi z teatrem, znalazła się właśnie filologia polska. Po szkole średniej zarekrutowałem się na 2 warszawskie polonistyki, na Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie dostałem się na tą pierwszą, na warszawski, zabrakło mi punktów, bo tam też był zupełnie inny przelicznik maturalny niż na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no ale dostałem się na UKSW z myślą taką, że może się kiedyś przeniosę. Jak się już zarekrutowałem, no to zostałem na tej polonistyce, ponieważ na wielu płaszczyznach była dla mnie ujmująca, też atmosfera, która tam była naprawdę fantastyczna i jakoś tak właśnie na niej zostałem i zostałem już na tyle długo, że i współpracowałem, że jestem jej pracownikiem dydaktycznym. Po drodze jeszcze w czasie studiów polonistycznych realizowałem specjalizację na licencjacie z komunikacji medialnej i nauczycielską.
myślałem przez chwilę, żeby próbować znaleźć pracę w świecie medialnym, chociaż żeby spróbować może z rok, ze 2, czy jakieś praktyki zrobić, ponieważ jednak ta praca nauczyciela z każdej strony była mocno i wciąż jest tak dewaluowana. Niestety, na wielu płaszczyznach, więc zrobiłem sobie tego typu specjalność, no ale praktyki szybko zweryfikowały, że to nie jest świat, w którym chcę być. No i na studiach 2. stopnia skończyłem również specjalizację nauczycielską, ale także glottodydaktykę polonistyczną, czyli nauczanie języka polskiego jako obcego. I to było też dla mnie bardzo ciekawe, taka ścieżka rozwojowa, myślenie też w ogóle o języku z zupełnie innej strony. No i tutaj, Karolina, wspomniałaś, że jestem jeszcze coachem, doradcą zawodowym i to też jest związane z tym mój drugi kierunek studiów, ponieważ na ostatnim roku polonistyki równolegle rozpocząłem studia instacjonarne na Collegium Civitas, magisterskie, na kierunku socjologia ze specjalnością coaching i psychologia społeczna. No i tam zdobywałem szlify swoje w ramach coachingu profesjonalnego pod patronatem mentorek International Coach Federation i to był, że tak powiem, takim kolokwialnym języku, taki ogromny game changer w moim życiu, muszę w ogóle powiedzieć, bo zupełnie też inaczej zacząłem myśleć o edukacji i pracy z drugim człowiekiem. Właśnie dzięki tym studiom. Równocześnie zaczynałem pracę jako lektor języka polskiego obcego, ale to pewnie jeszcze o tym później będę mówić, ale jeszcze co do mego wykształcenia, to kilka lat później, w 2021 roku skończyłem studia na SWPS-ie, studia podyplomowe właśnie z job coachingu. Tak, i tam się poznaliśmy. Tak, tam się poznaliśmy, później jeszcze mieliśmy okazję spotkać się na webinarze i tak jakoś świat jest mały, na to wychodzi. Mówiłeś o tym, że w szkole średniej chciałeś zmienić oblicze polskiej edukacji i stąd ten wybór dotyczący studiów polonistycznych. No w trakcie studiów przeszedłeś chyba wszystkie kojarzone z polonistami ścieżki specjalizacji, no i w międzyczasie też zająłeś się innymi rzeczami. Czy w takim razie w czasie, nie wiem, tych 5 lat miałeś jakąś taką chwilę zawahania, że być może jednak nie chcesz kończyć tych studiów i chciałbyś pójść w jakąś zupełnie inną stronę, jeśli chodzi o twoje wykształcenie? Znaczy, jeżeli chodzi o filologię polską, to na pewno byłem zdeterminowany i chciałem ją ukończyć na tych kierunkach, na tych specjalizacjach, które sobie wybrałem. W pewnym momencie faktycznie zaczęło mi brakować na tej polonistyce takiego aspektu społecznego, takiego trochę na zewnątrz, co można z tą filologią polską zrobić z innymi ludźmi. Ponieważ miałem fantastycznych też wykładowców na wszystkich specjalizacjach, którzy też w bardzo dobry sposób prowadzili przedmioty te medialne, glottodydaktykę nauczycielską, ale miałem poczucie, że czegoś mi w środku brakuje. I tak równolegle myślałem jeszcze o kolejnym kierunku studiów, bardziej rozwijającym te kompetencje społeczne, interpersonalne, chociaż może nieskromnie to zabrzmi, uważam, że też dzięki ZHP, w którym byłem instruktorem i przyszedłem bardzo dużo różnych szkoleń, te kompetencje interpersonalne już miałem na bardzo wysokim poziomie, ale chciałem więcej i dlatego też poszukiwałem innego kierunku studiów, który byłby związany bardziej z naukami społecznymi i tutaj myślałem jeszcze o psychologii, żeby próbować, aczkolwiek te 5 lat studiowania raczej mnie przerażało i zniechęcało, niż zachęcało do tego, żeby studiować. Myślałem też o pedagogice na różnych uczelniach i patrzyłem w ogóle bardzo szeroko, nie tylko na uniwersytety państwowe, ale też prywatne. No i moja bardzo dobra przyjaciółka, która już wcześniej zaczęła studia na Collegium Civitas, powiedziała, że to jest świetna uczelnia i żebym się zapoznał z jej ofertą. No i zacząłem, że jest tam właśnie ta specjalność coaching i psychologia społeczna, która się okazała dla mnie strzałem w 10. I raczej wątpiłem w pewne aspekty polonistyki, jako w ogóle, czy literaturoznawstwa i językoznawstwa, aczkolwiek nigdy nie miałem tak, że chciałem to rzucić i nie kończyć tych studiów. A powiedz, czy studiując na polonistyce, zanim jeszcze zacząłeś w tych innych kierunkach się rozwijać, chociaż właściwie zawsze to robiłeś, ale na samej polonistyce, czy miałeś takie jasne wyobrażenie swojej przyszłości zawodowej, jakiś taki plan, czy raczej to był jednak taki czas testowania?
raczej to był czas testowania, bo wiedziałem, że zdobywając uprawnienia nauczycielskie, pedagogiczne, no jakby tak szeroko te wszystkie specjalizacje, to że dam sobie czas na popróbowanie, na sprawdzenie, gdzie bym chciał pracować, co bym chciał robić i koniec końców właśnie trafiłem do edukacji, generalnie tak szeroko rzecz ujmując. I też w czasie studiów z coachingu i psychologii społecznej Collegium Civitas nawet podejmowałem próby rekrutacji do zespołów Human Resources, raczej w kontekście takiego HR-u miękkiego, czyli właśnie szkoleń, wspierania rozwoju już takiego finansowego, prawnego HR-u. I byłem na kilku rozmowach rekrutacyjnych w firmach w takich wielkich typu Highs, ale za każdym razem jak wchodziłem do tych biur na rozmowę rekrutacyjną, to mnie coś w środku tak gniotło, jakby nie czułem w ogóle tej energii, nie czułem jakiegoś podekscytowania, tylko czułem się bardziej stłamszony miejscem. Raczej ta przestrzeń taka edukacyjna kojarzyła mi się z jakąś wolnością, z możliwością sprawdzania różnych rzeczy, trochę też eksperymentowania w cudzysłowie, sprawdzania różnych rozwiązań, a nie robienia konkretnych rzeczy pod czyjeś dyktando. I ja się bardzo się cieszę z tego powodu, że popróbowałem różnych rzeczy. I tak naprawdę cieszę się, że trochę poprzez wykluczenia trafiłem do tej edukacji i w niej zostałem i się dalej rozwijam. Kiedy wchodziłeś do tych biur na te rozmowy, o których wspomniałeś, i ci potencjalni pracodawcy widzieli twoje CV i wiedzieli, że studiujesz polonistykę, czy to był jakiś argument w rozmowie o twoim potencjalnym zatrudnieniu? Właśnie paradoksalnie w czasie tych rozmów nikt nigdy nie zapytał o polonistykę. Raczej pytali mnie o moje kompetencje, o tym jak się widzę, jakie mam dobre strony, nad czym muszę pracować, gdzie się widzę za parę lat, takie trochę standardowe pytania rekrutacyjne, ale nikt nigdy nie zapytał mnie o to, co pan tu robi, tak? Pytali się oczywiście o motywację i ja sam mówię, że kończyłem filologię polską, studiuję, czy skończyłem już studia wtedy te coachingowe i chciałbym się rozwijać i ja widzę jako przestrzeń do połączenia, ale nikt nigdy nie zadał mi konkretnie pytania o to. Nawet w trakcie rekrutacji do szkoły językowej, w której pracowałem na początku, a potem do szkół, w których pracowałem, szkół podstawowych, to też, to było naturalne, że rekrutuje się na stanowisko nauczyciela języka polskiego, więc muszę skończyć studia polonistyczne, ale nikt nigdy nie zapytał o to, jak to jakościowo wyglądało, tylko raczej pytali bardzo mocno o mnie, o to, co potrafię, co sądzę, jaką mam wizję siebie, wizję na przykład tutaj edukacji. Aczkolwiek tak od razu moja przyjaciółka, która w ogóle pracuje, też jest po pierwszym stopniu filologii polskiej, po licencjacie, wybrała zupełnie inną branżę IT i tam pracuje, tam się rozwija bardzo dobrze zresztą. I ona mi mówiła, że miała kilka takich rozmów rekrutacyjnych, że zapytali ją, ale proszę pani, co pani tutaj ta polonistyka robi? I ona odpowiadała, że to bardziej było dla niej takie rozwojowe, czy po prostu była namówiona kiedyś przez swojego nauczyciela na studiowanie tego, ale nigdy to nie zawadziło, czy nie decydowało o tym, czy kogoś zatrudnić, czy nie. Więc raczej nie padały w moich doświadczeniach, czy gdzieś tam mojego najbliższego kręgu pytania, że filologia polska, to co pan, czy pani tu robi? No też, jak rozumiem, sporo z tych polonistycznych umiejętności wykorzystujesz, albo może wszystkie. To opowiedz tak bardziej szczegółowo o tym bogactwie twoich właśnie obecnych zajęć zawodowych. Czym się zajmujesz w szczegółach? Przede wszystkim tak pełnoetatowo na tę chwilę jestem nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej imienia Samuela Bogumiła Lindego w Warszawie. Jest to szkoła niepubliczna. Generalnie od zawsze jestem związany z systemem niepublicznym. W szkołach publicznych robiłem tylko praktyki i też od razu wiedziałem, że to nie jest miejsce dla mnie. Ja po tych praktykach wiedziałem, że ja nie chcę pracować w tej przestrzeni publicznej z wielu różnych względów, ale to nawet nie chodzi o finanse, to chodzi o pewne narzucanie schematów, takie wsadzanie do pudełka, brak możliwości jakiegoś rozwoju i od razu spotykanie się często ze ścianą, ale też z ogromem dokumentacji. W szkołach niepublicznych aż takiej dokumentacji nie ma, więc chyba to mnie też najbardziej zachęcało do tego. No ale to robię przede wszystkim. Jestem w tej szkole wychowawcą, pełnię również funkcję doradcy zawodowego, ponieważ od czasów reformy w 2017 roku
każda szkoła powinna mieć zatrudnionego doradcę zawodowego, więc wykorzystałem w pewnym momencie w jednej z placówek szansę i szkoła mi dofinansowała te studia właśnie z doradztwa zawodowego. Jestem także wychowawcą klasy 8, przewodniczącym zespołu humanistyczno-artystycznego, więc też zarządzam w jakiś sposób, czy współpracuję z zespołem. I poza tym, co robię w szkole, jestem także pracownikiem dydaktycznym, jest na stanowisku asystenta na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie. I zajmuję się, tak jak już tutaj w intro zostało powiedziane, dydaktyką przedmiotową. Prowadzę zajęcia dla przyszłych nauczycieli, bądź też obecnych nauczycieli języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej, ale także wykorzystuję swoje doświadczenia pracy z uczniem obcojęzycznym, z doświadczeniem migracji, czy też w ogóle z obcokrajowcami i także prowadzę zajęcia z podstaw metodyki pracy z uczniem właśnie, który nie wychował się w Polsce lub musiał wyjechać za granicę, a tak bardziej literacko to też bardzo mnie interesuje literatura dla dzieci i młodzieży i literatura popularna, no i z tej pierwszej też piszę pracę doktorską. Rzeczywiście te aktywności, które wymieniłeś, one są bardzo szerokie i różnorodne i widać, że mają taki głęboki aspekt społeczny i zapewne te dodatkowe, pozapolonistyczne umiejętności, które w międzyczasie udało Ci się zdobyć, na pewno jakoś Ci w tym pomagają. A czy to, czego uczyłeś się na polonistyce, czego uczyła Cię polonistyka, może tak lepiej jest o tym mówić, pomaga Ci w jakiś sposób w tych, nie takich stricte literaturoznawczych czy językoznawczych aspektach, ale w tych kwestiach, właśnie takich bardziej społecznych. Jeżeli chodzi o w ogóle o takie też społeczne myślenie o polonistyce, to takim punktem przełomowym było dla mnie pisanie pierwszej pracy dyplomowej na licencjacie i pisałem ją z analizy kognitywnej, czyli bardzo mocno powiązanego zagadnienia z psychologią społeczną, w ogóle o tym, jak myślimy o świecie. Ta praca licencjacka i czytanie w ogóle poprzez ten pryzmat tekstów literackich właśnie obudziło we mnie dodatkowo to chęć, chcę coś zrobić jeszcze dodatkowo społecznie, w sensie społecznego, rozwinąć się w jakiś sposób. Więc na pewno to, co się działo na polonistyce, czyli te metodologie badań, czy metody pracy z tekstem, przełożyły się na taki dodatkowy impuls, żeby rozwinąć się w aspekcie społecznym. Jeżeli chodzi też o polonistykę, w ogóle takie kompetencje, no to na pewno w jakiś sposób dokładności mnie to uczyło i pewnej precyzji w wyrażaniu myśli, precyzji pisania, aczkolwiek ja jestem typem, który zdecydowanie woli mówić i prowadzić zajęcia niż pisać, więc na pewno taka dokładność, rzetelność, praca ze źródłami, odczytywanie znaczeń przeróżnych, poszukiwanie różnego typu związków, korelacji, relacji, skojarzeń, takie zabawy słowem i literackie też tak bardzo mnie zainspirowały w ogóle do pracy społecznej i często tak sobie myślę, że gdyby nie to bym chyba nie potrafił tak dobrze pracować też z drugim człowiekiem. W sensie ta praca z tekstem, i może to też zabrzmi tak bardzo patetycznie, górnolotnie, mówi się często o tym, że czytanie tekstów literackich to jest czytanie człowieka, całkowicie się z tym zgadzam. Ponieważ mówiłeś też o tym, że jesteś doradcą zawodowym w szkole, tak, w której pracujesz. Tak. Czy rozmawiając z uczniami o ich zainteresowaniach, tak, o wyborze ścieżki dalszej edukacyjnej czy zawodowej, masz takie poczucie, że te wątki, nawet nie tyle polonistyczne, ile w ogóle szeroko humanistyczne, jakoś się przewijają, czy uczniowie jakoś się tym interesują i czy jeśli w ogóle jakkolwiek pojawia się to w waszych rozmowach, czy wykorzystujesz te swoje umiejętności w tym, żeby właśnie humanistykę może nie tyle reklamować, ile mówić o jej takich ogólnoludzkich, społecznych walorach, które generalnie przyczyniają się pewnie jakoś do rozwoju człowieka jako osoby. Próbuję to robić, ale niestety jest to bardzo trudne. Jest to o tyle trudne, że raczej jest myślenie pod kątem egzaminu, zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty
i raczej jest to skupienie na tym, żeby zdobyć jak najwięcej punktów z tego egzaminu, aby móc się dostać do dobrej szkoły średniej i nie do końca jest czas z jednej strony na taką pogłębioną refleksję humanistyczną, no i też niestety to też jest kwestia odbiorców trochę, że naprawdę mam bardzo różnorodne dzieciaki i które fantastycznie się w ogóle spełniają w przeróżnych funkcjach i realiach społecznych, są bardzo zaangażowani, są skorzy do dyskusji, no ale niestety jest trochę ciężko z tą taką refleksją ogólnohumanistyczną, bo raczej jest myślenie bardzo pragmatyczne o wyniku na koniec. Niewielu uczniów też tak z mojej perspektywy reprezentuje takie ogólno, że tak powiem, humanistyczne zainteresowania. Mam bardzo dużo osób uzdolnionych językowo, bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim. W zakresie nauk ścisłych, matematyki czy nauk przyrodniczych raczej przeważają właśnie te kierunki. Aczkolwiek próbuję jakoś to zrobić, ale nie jest to najłatwiejsze zdecydowanie. No ale to chyba ze względu na to, że w ogóle humanistyka jest trochę odsunięta i niestety jest nawet wyśmiewana przez samych uczniów, a często także przez rodziców. Ale czy czujesz, że mimo wszystko ci uczniowie, wśród nich jest jakieś grono, które naprawdę lubi lekcje języka polskiego? Ja często też słyszę szczególnie w mojej klasie wychowawczej, że oni bardzo lubią mnie jako nauczyciela i jako osobę, ale nie za bardzo lubią mój przedmiot. Więc to jest trochę też ten zgrzyt, ale ja myślę, że to jest kwestia też tego, czego muszę nauczyć, do czego też zobowiązuje mnie podstawa programowa i egzamin, tak, do którego chcę i muszę przygotować, bo też ze względu na to, że to jest placówka niepubliczna, to są też pewne oczekiwania i tutaj, gdybym się z nimi nie zgadzał, to bym nie pracował w tym miejscu. Ale staram się gdzieś poszukiwać złotego środka. Pracujesz też z dorosłymi osobami jako doradca zawodowy? Niestety nie mam tego teraz sznytu. Głównie to są zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole, aczkolwiek staram się ze swoimi studentami w jakiś sposób pewnego typu treści związane może nie z doradztwem zawodowym, tylko z job coachingiem, w ogóle z coachingiem, trochę psychologią, staram się te treści wrzucać w trakcie zajęć, ale też pokazywać im techniki i narzędzia coachingowe, które można wykorzystywać na lekcjach. No właśnie, bo mówiłeś o tym wręcz wyśmiewaniu humanistyki przez uczniów, tak, czy przez rodziców już na poziomie szkoły podstawowej. Tak myślę sobie, że to pewnie ma wpływ na jakby takie właśnie społeczne postrzeganie kierunków humanistycznych w ogóle w życiu dorosłym, ale też na rynku zawodowym. Czy myślisz, że to jest kwestia tego, jak w ogóle mówi się o humanistyce w szkole, i to, że sprowadza się ją właśnie, tak jak wspomniałeś, do pewnego zasobu umiejętności, które są sprawdzane w trakcie egzaminu ósmoklasisty, potem egzaminu maturalnego. Być może gdzieś, nie wiem, brakuje lepszego marketingu, lepszej retoryki, które pozwoliłyby rzeczywiście dostrzec i zrozumieć zarówno młodzieży, rodzicom, że to jest jednak kształcenie pewnych umiejętności, postaw, które właśnie mają ten szerszy wpływ, ten szerszy kontekst i może nie zawsze przekładają się na taki czy inny zawód wprost, ale jednak pomagają, tak? Nie tylko w życiu, ale też pomagają w ogóle w zdobywaniu wiedzy w ścieżce kariery. Staram się pokazywać, że jednak polonistyka i w ogóle humanistyka, jako jakby taki ten cały zbiór różnych nauk, to jest zbiór kompetencji i też także kompetencji przyszłości, czyli związanych z krytycznym myśleniem, weryfikowaniem wiedzy, kreatywnością, innowacyjnością, bo jednak czytanie na przykład poezji i odszukiwanie sensów wymaga dużej naprawdę dozy kreatywności, też znajomości jakiejś wiedzy, oczywiście wśród znaczenia słów, ale także umiejętność uargumentowania, wyobrażania sobie, to naprawdę jest coś, o czym się chyba w ogóle zapomina bardzo często mówić i się sprowadza humanistykę tylko jeżeli chodzi nawet w ogóle o filologię polską,
że ktoś, kto idzie na filologię polską, to będzie tylko nauczycielem. No i często to też jest takie deprecjonujące. Ja parę razy też w życiu to usłyszałem i powiedziałem, no tak, ale chcę być nauczycielem, jakby widzę tę ścieżkę kariery w sobie i dla mnie to nie jest nic wstydliwego. No ale wracając tutaj też do pytania, że no niestety jakby ten humanista jest wciąż postrzegany jako osoba, która tylko siedzi, czyta w samotni jakiejś i nie do końca potrafi przełożyć to, co czyta, czy to, co umie na codzienne życie. Ale przecież tak naprawdę to jest kwestia osobowościowa i tak samo można by stereotypowo patrzeć na wielu informatyków, programistów, o których się myśli, że to są osoby, które siedzą tylko przed komputerem i klepią kody, że tak powiem, a tak naprawdę wielu z nich także jest menadżerami i potrzebuje bardzo rozwiniętych kompetencji społecznych. No ale przede wszystkim tutaj ciąży fakt zarobków. Znaczy jest takie myślenie, że humanistyka czy humanista dużo nie zarabia. I to jest chyba najtrudniejsze do przeskoczenia, a też tak rozmawiając z dziećmi w ramach zajęć doradztwa zawodowego, jak zadaję im podstawowe pytania, kim chcą zostać w przyszłości, znaczy nie mają konkretnego zawodu na myśli, bo jeszcze sami nie wiedzą, ale są bardzo takie skrótowe odpowiedzi, że oni chcą dużo zarabiać, ale się też nie narobić. No niestety humanistyka, czy to myślenie humanistyczne wymaga pracy intelektualnej, do której też myślę, że niestety ze względów bardzo różnych młodzi, uczniowie, młode osoby nie są przyzwyczajone. A czy myślisz, że te kwestie finansowe to jest jakiś stereotyp, to znaczy, że można zarabiać więcej będąc humanistą, a konkretnie polonistą? Myślę, że to trochę zależy też od tego, czym się człowiek zajmie, no bo myślę, że to musi też wybrzmieć bardzo mocno. Po polonistyce nie trzeba być tylko nauczycielem. Jakby oczywiście jest to konkretna ścieżka, jest ona często też promowana i pokazywana i też no ważne, żebyśmy mieli nauczycieli, szczególnie ze względu na to, co się w ogóle dzieje teraz w ogóle w edukacji, no ale też bycie polonistą to jest szeroko, bo taka można powiedzieć praca w mediach także, czy z mediami, w reklamie między innymi, w PR-ze te kompetencje się bardzo mocno przydają. I tu można też się rozwijać, tak? Można i finansowo, myślę, że dużo zarobić. No w szkole systemowej, publicznej raczej ciężko jest zarabiać duże pieniądze, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, co to znaczy duże pieniądze, bo dla każdego to jest zupełnie coś innego. No bo karta nauczyciela, tak zwana ta tabelka z podstawą, no mocno ogranicza i narzuca konkretne zarobki, gdzie na przykład w systemie niepublicznym jednak są te zarobki wolnorynkowe, to też podlegają one często negocjacji. No ale też jest bardzo dużo możliwości, na przykład samozatrudnienie, stworzenie właśnie własnej firmy, współpraca z różnymi podmiotami, praca w kulturze, która często też polega na zdobywaniu różnego typu grantów czy dofinansowań. Myślę, że tutaj najistotniejsze jest to, żeby wyjść trochę poza właśnie ten schemat i spojrzeć, że jakby z humanistyką mogą być związane także pieniądze, tylko trzeba wiedzieć, gdzie tego poszukać. Oczywiście trochę może stereotypowo po informatyce, po programowaniu wciąż można pewnie dużo łatwiej zdobyć pracę, gdzie dużo się zarabia, no ale to wciąż pytanie, co to znaczy duży zarobek, no ale w pewnych sytuacjach osoba, która nawet zdobędzie dyplom informatyka, jeżeli nie wykaże się innymi kompetencjami, na przykład pracy w zespole, choćby minimalnymi, no to myślę, że straci niestety szansę na ten dobry zarobek, na te dobre pieniądze. Jasne. Mówiłeś o tym, że pracujesz na uniwersytecie, masz kontakt ze studentami. Jak z twojej perspektywy wygląda postrzeganie samych studiów, też tej ścieżki wyboru przez studentów? Czy to jest ich pierwszy wybór, czy rzeczywiście uważają te studia za w jakimś sensie atrakcyjne i czy twoim zdaniem rzeczywiście mają pomysł na siebie i wiedzą, czego od tych studiów wymagać i czego mogą i powinni się nauczyć, żeby faktycznie potem na tym rynku pracy jakoś się odnaleźć? Ja powiem wprost, ja mam trochę zakrzywiony obraz polonistów, no bo przez ostatnie 4 lata prowadziłem zajęcia na specjalizacji nauczycielskiej, więc to są osoby, które wybrały z jakichś powodów właśnie tę ścieżkę kariery, myśląc, żeby być nauczycielami, lub też trochę taki wybór negatywny był, że nie chcą iść na specjalizację, czy tam na moduł, u mnie to się tak nazywa, edytorski czy medialny.
Więc stwierdzili, że ani to ich nie w jakiś sposób nie kręci, więc idą na specjalizację nauczycielską, żeby zdobyć uprawnienia, co też mnie nie dziwi, bo to jest konkretny zawód i też myślę, że jest duże zapotrzebowanie na rynku na tych nauczycieli, ale dużo osób, które spotkałem na swojej drodze, już często coś studiowało wcześniej, nie skończyło tych studiów i się przeniosło na polonistykę na przykład, lub też uzupełnia uprawnienia, zdobywa uprawnienia do nauczania języka polskiego, w jakiś sposób też rozwija się właśnie tak polonistycznie, bo lubi czytać po prostu, tak? Czy jest zainteresowana literaturą czy językiem. I w sumie dopiero teraz w tym roku będę mieć pierwszy raz okazję, żeby prowadzić zajęcia dla całego pierwszego roku takiego przedmiotu polonista w nowych mediach i zamierzam właśnie wtedy bardziej wykorzystać swoje kompetencje z zakresu job coachingu, aby porozmawiać, co można zrobić po studiach polonistycznych i nie tylko tak stereotypowo, że praca w redakcji, praca nauczyciela, tylko jak to się przekłada na rynek pracy i gdzie można poszukiwać zawodu. Tak, to bardzo ciekawy pomysł na tą przyszłą pracę ze studentami. A powiedz, jak myślisz o tych studiach teraz, nie o swoich własnych, tylko o tych, na których też, czy na kierunkach, na których teraz wykładasz, to co jest z twojej perspektywy zasobem na rynek pracy w tych kierunkach, w tych umiejętnościach, a co jest może jakąś słabą stroną albo wymaga uzupełnienia? Zacznę może, bo mi chyba trochę łatwiej jest powiedzieć o tych słabszych stronach i myślę niestety, że trochę to jest taki czynnik ludzki, który jest ogólnie na wielu wydziałach, na wielu uniwersytetach, nie tylko mówię o polonistyce, czyli takie troszkę, nie chcę mówić, że zamknięcie, ale takie zatrzymanie się w tym, że filologia polska, czy w ogóle polonistyka, literaturoznawstwo jest taką dziedziną, która stoi na straży kultury, która ma w jakiś sposób zatrzymywać pewne zmiany i która ma tylko krzewić tożsamość narodową. I z jednej strony tak, to jest ważne oczywiście, że ta polonistyka pomaga nam utrzymać to, kim jesteśmy tożsamościowo w ogóle jako Polacy, jako czytelnicy w ogóle, czy też literatura jest obrazem rzeczywistości. Myślę, że tutaj mógłbym dużo takich rzeczy też mówić z perspektywy metodologicznej, ale chyba wydaje mi się, że jest raczej takie myślenie, że my jako poloniści jesteśmy właśnie strażnikami historii i nie ma do końca takiej odwagi w tym, żeby zmienić to myślenie o polonistyce jako o czymś, co może się przydać. Znaczy, nie ma też może myślenia do końca kompetencjami, że co na tej polonistyce się, czego uczymy, czy jak się uczymy, może się przełożyć na rynek pracy, tylko głównie raczej się myśli też o tym z takiej perspektywy historycznej teraz, raczej na poziomie wiedzy, jakie znam teorie literackie, jakie są interpretacje konkretnych dzieł literackich z poszczególnych epok, jakie są teorie języka i tak dalej. I też sądzę, że nie ma tego przełożenia z przedmiotów takich obowiązkowych na myślenie o przyszłości, więc tym takim obszarem do pracy jest pewien taki hamulec, który wciąż tkwi w tym, że polonistyka jest właśnie tym strażnikiem naszej tożsamości. Jeżeli zaś chodzi o takie dobre strony, to jest ta umiejętność czytania bardzo różnorodnych tekstów, ale też ćwiczenia interpretacji i umiejętność wiązania przeróżnych faktów, bo często pisząc także różnego typu prace dyplomowe, artykuły, to jednak tak sobie myślę o takim obrazie puzli, tak, że trzeba jednak te różne kawałeczki, które są, trzeba w jakiś sposób połączyć, powiązać ze sobą, pomimo tego, że często są one odległe od siebie. Więc myślę, że to jest taka dobra strona, żeby umieć korzystać z tej bardzo różnorodnej, szerokiej wiedzy ogólnohumanistycznej, żeby umieć czytać teksty i trochę przełożyć to też na język, na taki język i umieć to napisać, czy nawet o tym opowiedzieć. To jest dosyć także istotne. Tak, studia polonistyczne nie są łatwe ze względu na ilość materiału, tak, który trzeba przeczytać, przyswoić. Pamiętam, że ten podział na studia w formule 3+2 też wywołał dyskusje w środowisku polonistycznym dotyczące tego, czy w tak krótkim czasie można powiedzieć wszystko, co należy, tak, powiedzieć o historii literatury, która przecież cały czas przyrasta, a do tego jeszcze mamy ten silny aspekt językoznawczy i trzeba jakoś te dwa komponenty
ze sobą połączyć, tak żeby no właśnie ten skończony polonista był no zarówno historykiem literatury, jak i taką osobą, o której powiedziałeś, czyli osobą, która łączy kropki, tak, wiąże fakty, ma rozwiniętą taką dużą zdolność analityczną, a jednocześnie no jest też taką osobą, która chyba w takiej no medialnej, powszechnej przestrzeni jest jakoś z polonistyką kojarzona, czyli no specjalistą od poprawnego mówienia i od poprawnego pisania. I czy myślisz, że biorąc pod uwagę to, jak wygląda ten dzisiejszy rynek pracy, jak on się zmienia, te wszystkie trendy, o których też już dzisiaj mówiliśmy, czy to jest w jakiś sposób do pogodzenia w ramach programu studiów polonistycznych? Czy możliwe jest no właśnie zachowanie tego etosu polonistyki jako dyscypliny akademickiej, dyscypliny filologicznej, a jednocześnie włączenie w program, czy też takie sprofilowanie programu studiów, które sprawi, że te studia będą po prostu no, atrakcyjne, tak, i inaczej postrzegane zarówno przez potencjalnych studentów, jak i przede wszystkim przez pracodawców? Na pewno wymaga od nas polonistów, humanistów, literaturoznawców, językoznawców, czy także kulturoznawców, czy z innych dziedzin, wymagana jest pewna odwaga zrezygnowania z tego aspektu przeszłościowego, czyli z tego, co było, na ten aspekt przyszłościowy. I to pytanie, które mi tutaj, Piotrze, zadałeś, my przed nim stoimy na wydziale właśnie w kontekście zmiany programu studiów. Czyli jak to zrobić, żeby zachęcić przede wszystkim studentów na drugi stopień, czyli na studia magisterskie, bo też jest dosyć takie ciekawe zjawisko, nie tylko związane z polonistyką, tylko w ogóle w Polsce, że dużo osób robi studia pierwszego stopnia stacjonarnie i po nich zaczyna już pracę im wcześniej, no bo na rynku pracy też się liczy staż pracy czy kompetencje, które się posiada, a studia drugiego stopnia są często uzupełnieniem wiedzy, czy też zdobyciem tego właśnie tytułu magistra. Na pewno ta zmiana wymagałaby rezygnacji z tego aspektu, co już było, skrócenie na przykład być może odrobinę w jakimś zakresie, nie chcę tutaj mówić jakim, kwestii historii literatury czy teorii literatury, która chociaż też jest bardzo bliska memu sercu, i pokazanie właśnie, że literatura i język też przede wszystkim mają naprawdę bardzo duże oddziaływanie na to, co się dzieje wokół. Na Uniwersytecie Warszawskim, nawet ostatnio sobie przeglądałem ich program, powstała specjalność na drugim stopniu dotycząca prostego języka. No to jest fantastyczny, to jest w ogóle według mnie fantastyczny pomysł, tak? Szczególnie, że często trudno zrozumieć różnego typu urzędowe pisma, między innymi. Na pewno dużym takim obszarem do rozwoju jest praca z, no myślę, że musiała to paść, ze sztuczną inteligencją, która tak naprawdę nie jest inteligencją, tylko jest jakąś po prostu zamkniętą, czy stale poszerzającą się bazą danych i umiejętność pracy z nią, czy też kompetencja kreatywnego pisania, tworzenia tekstów, nie tylko schematycznych, tylko takich przyciągających w jakiś sposób uwagę. To wymaga takiego głębszego przemyślenia, ale też zrozumienia, że naprawdę jeżeli odrzucimy ten aspekt teoretyczno-literacki, historyczno-literacki, czy ten przyszłościowy, to naprawdę my nie stracimy jako poloniści swojej tożsamości, a myślę, że ją nawet zredefiniujemy i pokażemy się z zupełnie innej strony, bo wciąż na poloniście też wisi no ten stereotyp osoby, która siedzi nad tekstem, czyta i nic z tego więcej nie wynika. No i dzięki tym studiom my tak naprawdę mamy dużo szerszą perspektywę i potrafimy nawiązać te różne fakty i składać puzelki, łączyć kropki, czyli budujemy kompetencje kreatywności, innowacyjności i dzięki niej my możemy z nią iść na rynek pracy. Oczywiście my możemy mieć całą wiedzę z zakresu historii literatury, romantyzmu, daty mieć wklepane, że tak powiem, do głowy, co kiedy zostało wydane, no ale na rynku pracy nikt tak naprawdę tego nie sprawdzi w jakikolwiek sposób. Więc no to jest też trochę pytanie do poszczególnych osób, które zarządzają wydziałami polonistycznymi, co one chcą osiągnąć, jakich studentów chcemy mieć, no ale też musimy pamiętać o tym właśnie studenckim głosie, tych młodych osób lub osób, które przychodzą na studia, co im chcemy dać na przyszłość. Czyli to spojrzenie właśnie
co za 5 lat będzie nam potrzebne na rynku pracy. Mówiłeś o tym, że pracodawcy, z którymi ty miałeś do czynienia, raczej nie pytali cię o twoje studia. Też rozumiem, że w dużej mierze otaczasz się osobami, które rozumieją, czym jest polonistyka i jakby ten kierunek czują, zwłaszcza te, które same również ten kierunek skończyły albo na nim wykładają, ale czy rzeczywiście dla pracodawców, jak ty sądzisz, czy studia są czymś kluczowym, czy to jest tak, że ta epoka już nieco minęła, to znaczy, że o samym kierunku, jaki się skończyło, rozmawia się coraz mniej szukając pracy i coraz mniej będąc na rozmowach kwalifikacyjnych? W szkolnictwie kwestia studiów jest nie do podważenia, to jest wynika sprawa. Trzeba mieć ukończone studia, trzeba mieć ukończone przygotowanie pedagogiczne, więc nikt w żadnej szkole publicznej, niepublicznej, systemowej, na uprawnieniach właśnie szkół państwowych nigdy nie będzie podważać kwestii studiów. One po prostu muszą być, ponieważ tak jest skonstruowane prawo. I tutaj właśnie tego w żaden sposób nie przeskoczymy. Natomiast już w innych branżach myślę, że i z tego, co też rozmawiam, w ogóle jakby ta kwestia studiów jest niezbyt istotna. Ważne są umiejętności, ważne są kompetencje. To jest najistotniejsze. A czy ktoś skończył na przykład socjologię i miał specjalność medialną, czy skończył pedagogikę ze specjalnością jakąś medialną, czy inny kierunek o podobnym profilu, no to nie jest tak naprawdę ważne. W tym sektorze prywatnym nie zwraca się aż tak uwagi na dyplomy, ponieważ już jest od razu założenie, że dyplom ewentualnie jest taką bardzo dużą podstawą podstaw do tego, żeby kogoś zatrudnić, czy w ogóle zacząć z nim rozmowę, ale i tak ważne jest, co ta osoba robiła zawodowo w międzyczasie lub też jakie certyfikaty, dyplomy, szkolenia odbyła w międzyczasie, bo też pracodawcy nie za bardzo chyba też ufają uniwersytetom, politechnikom i innym uczelniom wyższym pod kątem przygotowania młodych ludzi co do pracy zawodowej. A jakbyś pomyślał o tych studentach, absolwentach, którzy teraz studiują i albo zaraz będą absolwentami, to w tym kontekście, o którym właśnie przed chwilą mówiłeś, co byś im poradził, dopóki jeszcze studiują? Co mają robić, żeby wyjść na ten rynek pracy bardziej gotowi, umiejąc sprzedać te umiejętności potencjalnym pracodawcom? Na pewno powinni korzystać z ofert, które daje im uczelnia w kontekście rozwoju, nie w ramach kierunku. Czyli na przykład u mnie na UKSW jest Centrum Doradztwa Zawodowego, o ile dobrze tak się pamiętam, no ale w każdym razie ono prowadzi szereg warsztatów, webinarów, szkoleń dotyczących przyszłego rynku pracy. Rozmowy rekrutacyjnej, pisania CV, ale także kompetencji przyszłości i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby korzystać z takiej oferty poza programem studiów. Ważne też jest jednak zaczęcie jakiejś pracy, ale niekoniecznie to musi być praca taka finansowa. Może to być na przykład jakiś staż, może to być wolontariat. No, ja też osobiście bardzo dużo zawdzięczam ZHP, w którym przez naprawdę długie lata byłem instruktorem i w pewnym momencie już doszedłem do tego poziomu centralnego i prowadziłem szkolenia, kursy wychowawców, kursy trenerskie i w tej organizacji, w tym stowarzyszeniu się bardzo rozwinąłem i zdobyłem także kolejne umiejętności, których polonistyka by mi nie dała. Więc ważne jest to, żeby nie zamykać się tylko na ten kierunek, wykorzystać maksymalnie, co on daje, ale także myślę, że też trochę wypadałoby zadawać pytania, czy poddać pod wątpliwość, czy to, czego się uczę, czy tego, czego jestem nauczany, tak naprawdę mi się przyda w życiu. I myślę, że też jest ważne, żeby tutaj studenci zadawali pytania, mieli też tę odwagę w zadawaniu pytań, po co mi to jest, w jakim celu mi się to przyda, oczywiście poza tym aspektem tożsamościowym, bo to jest akurat niepodważalne, że polonista zna historię literatury, ale nie ma nikogo takiego, kto by znał całą tę historię, tak? No to przecież każdy i tak literaturoznawca i językoznawca w jakiejś swojej działce siedzi. Ktoś jest bardziej od literatury romantycznej, ktoś jest bardziej od pozytywizmu, ktoś od literatury staropolskiej, a trochę na studentach wydaje mi się, że wymaga
aby osiągnęli taką wiedzę całościową ze wszystkich dziedzin, co też po prostu fizycznie nie jest możliwe, bo to, co Piotr powiedział, to są wymagające studia, wymagające przede wszystkim czasu i nie da się wszystkiego przeczytać. Czy masz może jakiś pomysł, jakąś radę, której powinni wysłuchać twórcy studiów polonistycznych, osoby odpowiedzialne na poszczególnych uczelniach za tworzenie programów, ale też mówienie o tych programach? No właśnie taką radę, która dotyczyłaby tego, to jak o tym wszystkim komunikować, zarówno osobom potencjalnie zainteresowanym, jak i pracodawcom. Czy to wszystko, o czym powiedziałeś, kreatywne myślenie, które tu się parę razy pojawiło, umiejętności analityczne, te wszystkie kwestie społeczne, czy twoim zdaniem z opisów studiów polonistycznych, które możemy, nie wiem, znaleźć na stronach internetowych czy w broszurach informacyjnych, rzeczywiście ten aspekt polonistyki jakoś wprost wynika? Czy być może trzeba byłoby w ogóle zmienić język, którym mówimy o studiach polonistycznych? Przeglądam programy studiów różnych polonistyk w Polsce, też w związku z tym, że jestem w Radzie Dydaktycznej na swoim wydziale, że ten język już się zmienia bardzo mocno. I też już jest pewien przeskok w myśleniu o polonistyce, że to nie jest tylko taki ogólny kierunek, który ma zapoznawać z historią, teorią literatury, czy też języka, ale także jest bardzo ważne to przełożenie tej polonistyki na kompetencje, na umiejętności, na zawód. Powstają takie specjalności, czy takie nazwy kierunków, które są podczepione pod filologię polską, jak krytyka literacka, kreatywne pisanie, humanistyka cyfrowa, czyli jakby idziemy do przodu w ogóle jako poloniści do przodu, widzimy ten potencjał w narzędziach, które mamy i to się dzieje, ale niestety wciąż trochę brzydko robią nam media i ten stereotyp, który wciąż siedzi, tak, że my jesteśmy tylko od tego, żeby mówić o tym, że Mickiewicz wielkim poetą był, Słowacki także i inne poszczególne osoby, a trochę jakby jest ciężko przebić się przez ten obraz polonisty, który już jest zastany przez ostatnie lata. Ważne jest tutaj na pewno zachowanie złotego środka, żeby nie iść za bardzo nowocześnie i za bardzo w przód, ponieważ jeżeli całkowicie odmienimy swoją tożsamość, to możemy być odebrani jako nieautentyczni. Próbować i mieć odwagę do zmiany. To jest chyba najistotniejsze, żeby się w jakiś sposób nie poddać. Tak jeszcze zapytam prowokacyjnie, bo my tutaj w trakcie naszej rozmowy mówimy o polonistyce, o studiach polonistycznych. Gdzieś w paru miejscach pojawiła się filologia polska i ty przed chwilą wymieniłeś szereg kierunków, które, tak jak powiedziałeś, gdzieś pod polonistykę właśnie są podczepiane. No i to jest tak, że jeśli chodzi o dydaktykę uniwersytecką, to chyba polonistyka jest już coraz rzadziej kojarzona z filologią polską, a właśnie powstają nowe kierunki, które mają takie właśnie bardzo rynkowe, nowoczesne nazwy, kierunki, które kojarzą nam się bardzo mocno z taką właśnie polonistyką stosowaną, tak, która, tak jak wspomniałeś, chyba, pozwala w ogóle przetrwać, tak, polonistyce jako dyscyplinie dydaktycznej. Czy nie boisz się tego, że ten kierunek właśnie spowoduje jakieś takie zagubienie tożsamości polonistyki z jednej strony i z drugiej strony, nie pogłębi tego kryzysu humanistyki, o którym tak przecież mówi się dużo w ostatnim czasie? Czy to w jakimś stopniu nie przyczyni się do tego, że za lat kilka czy kilkadziesiąt właśnie zapomnimy tak w ogóle o polonistyce, a będziemy tylko wykorzystywać jakieś aspekty studiów polonistycznych czy studiów filologicznych, właśnie w takich kierunkach bardzo, bardzo mocno stosowanych i takich, które jakoś tam się świetnie w ten rynek wpisują? Z jednej strony wydaje mi się, że ta polonistyka
polonistyka stosowana, no ten aspekt jest szalenie istotny, w sensie, żebyśmy pokazywali faktycznie użyteczność, czego uczymy się na studiach, na przyszłość, no bo jednak jest oczywiście dużo ludzi, które studiuje z pasji, czy chce się po prostu rozwinąć, no ale też dużo osób studiuje, żeby mieć zawód. I myślę, że te aspekty, o których tutaj wspomniałeś, no są też niezwykle istotne, no bo one dają też jakiś kierunek specjalizacji. Jeżeli nawet byłaby taka klasyczna filologia polska, czyli bez tych wszystkich animacji sieci, cyfrowych, laboratoriów i tak dalej, które teraz są, i bardzo dobrze, że są, to wciąż mamy wewnętrzny podział w filologii, w polonistyce, no bo mamy podział na literaturoznawców czy językoznawców i zawsze ktoś w którąś stronę idzie. Ktoś jest bardziej w stronę literatury, ktoś bardziej w stronę języka, więc ten aspekt stosowania, no myślę, że wykorzystuje no taką ludzką, czy też rynkową potrzebę w jakiś sposób specjalizacji, specjalności, no aby móc zdobyć faktycznie jakiś konkretny zawód, ale jednocześnie pomimo tych specjalności, które są i które są bardzo różnorodnie nazywane i stosowane w programach studiów, czy też w zabiegach marketingowych, mam poczucie, że filologia polska, w ogóle polonistyka w żaden sposób nie traci, bo zawsze jest gdzieś tam przyczepienie do tych podstaw filologicznych, jest zawsze przyczepienie do tego, że wychodzimy od refleksji o języku, czy refleksji o literaturze, czyli tak jednocześnie refleksji o człowieku. I tutaj budujemy sobie nowe tożsamości, czy jakieś odmiany tej tożsamości, ale wciąż nie odrywając się od jej korzeni. No właśnie, a może też kluczem jest to, o czym dużo dzisiaj mówisz, mianowicie to, żeby identyfikować umiejętności takim trochę językiem rynku pracy, to znaczy to, co ty, tak jak ty umiesz opowiedzieć o polonistyce, to zawiera w sobie i te aspekty, które są właśnie tożsamościowo polonistyczne i te, które są rynkopracowe, tak, takie, których pracodawcy szukają albo mogą zrozumieć, czyli być może w ogóle nie dotyczy to tylko studentów studiów polonistycznych. Studentom potrzeba więcej wsparcia w identyfikowaniu tych umiejętności, nazywaniu ich w taki sposób, jaki pracodawcy zrozumieją. Wydaje mi się, że też trzeba nauczyć mówienia o nich, bo to też jest tak, że jeżeli będzie jakiś student, będzie jakaś osoba studiująca, choćby na najlepszej polonistyce, nie wiem, na przykład specjalizacji nauczycielskiej w Polsce, czy jakiejkolwiek innej i skończy ten blok zajęć uprawniający do bycia nauczycielem, do pracy w sieci i tak dalej, jeżeli my jej nie uświadomimy, czego się nauczyła w czasie tych zajęć, to ona nie pójdzie z samym papierem na rozmowę, ponieważ papier jest punktem wyjścia do rozmowy, a jeżeli my nie uświadomimy młodych, też starszych osób, no bo nie ukrywajmy, możliwość studiowania jest otwarta dla osób w każdym wieku, i jeżeli my nie pokażemy, co wy konkretnie wyciągacie z tych studiów i nie pokażemy im czasami tak łopatologicznie, no to być może ktoś nie będzie mieć tej refleksji i nie będzie wiedział, czego się nauczył, ponieważ będzie myślał, że ten dyplom mi wystarczy. No nie, w każdym dziedzinie na rynku pracy zawsze te rozmowy się odbywają, tak? Czyli to jest jakaś weryfikacja, co człowiek potrafi, jak potrafi to też zaprezentować, jak potrafi się sprzedać, czy się nadaje do tej pracy, a dalej to już my musimy umieć opowiedzieć o tym. Ogólnie oczywiście trudno jest tak podsumowywać, ale czy na samych studiach polonistycznych, czy takich okołopolonistycznych są takie ćwiczenia autoprezentacyjne, to znaczy z samymi tymi studiami wiąże się jakiś kawałek ćwiczenia siebie w sytuacjach autoprezentacyjnych? Bardzo dużo jest, często jest przedmiot autoprezentacja techniki wystąpień publicznych na tych specjalnościach medialnych, dziennikarskich, przyłączonych do filologii polskiej, do polonistyki i właśnie takie mówienie o sobie, ale nie wydaje mi się za bardzo, że jest gdzieś taka umiejętność właśnie sprzedania tej polonistyki na rynek pracy, czyli jak to, czego się uczę w czasie tych 3,5-letnich studiów, czy też właśnie przez 5 lat, w jaki sposób to się przekłada na moje kompetencje. Więc tak trochę, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o tym móc opowiedzieć i to się już powinno dziać na pierwszym roku, żeby
umieć wykazać na tych studiach, oczywiście budujemy naszą tożsamość narodową, czytamy literaturę, poznajemy ją, ale dzięki temu wy macie cały szereg innych umiejętności, kompetencji, z którymi możecie iść w świat. Tylko trzeba je być może po prostu pokazać, wypisać, chociaż to się też z drugiej strony dzieje, no bo przecież mamy system boloński, są te tak zwane efekty uczenia się, są tam wypisane te symbole, co po danym kursie student potrafi, no ale też wiem, że dużo osób raczej tam nie zagląda. Ale myślę, że też mówienie o tym, co daje dany przedmiot i trochę sięgnięcie głębiej, pokazanie, że są do tego odpowiednie dokumenty, które każda uczelnia, każdy kierunek musi mieć przygotowane, no da pewnego typu narzędzie do mówienia o polonistyce na rynku pracy. Dla osoby, która nie jest polonistą, czyli dla mnie, to jest bardzo ciekawy nowy świat, świat różnych przedmiotów i takich działań, które się na tych studiach podejmuje. Ale teraz myślałam o tym właśnie myśleniu kompetencjami. To, co powiedziałeś, że tego jeszcze trochę brakuje, to wydaje mi się, że tutaj rynek pracy jest trochę do przodu w stosunku do uczelni tak w ogóle, mimo że rzeczywiście wszystkie uczelnie opisują kierunki studiów umiejętnościami, kompetencjami i efektami uczenia, jak najbardziej, no ale nie jest to naturalny sposób mówienia o tym. Ja też tutaj a propos tych kompetencji, no to przecież przy obecnej zmianie, która się dzieje w edukacji i nad obecnymi pracami, które teraz trwają, mówi się o profilu absolwenta, tak? Czyli właśnie o profilu takim kompetencyjnym. Nie tylko co uczeń ma potrafić wyjść z każdego etapu edukacyjnego i co ewentualnie może zrobić, ale jak realnie szkoła ma to kształtować, te kompetencje, i myślę, że gdzieś tam wciąż w naszym systemie edukacji tej wyższej i tej niższej, że tak powiem, czyli w szkołach, no brakuje tego przełożenia na myślenie właśnie tymi umiejętnościami. Ja myślę, że to jest wszystko rzeczywiście bardzo ważne i tak sobie teraz myślę o tym, że profesor Grażyna Borkowska napisała jakiś czas temu taki znakomity artykuł o sprawczości no właśnie polonisty, czy w ogóle polonistyki, w którym pisała o tym, że potrzeba jakby polonistom trochę wrócić do ról takich osób, które no, zabierają głos, tak? Zabierają głos w sprawach ważnych, zabierają głos w dyskusji, no a niewątpliwie edukacja i edukacja szkolna, i edukacja uniwersytecka no, jest taką ważną sprawą społeczną, tak? Nie tylko ludzką, społeczną, gospodarczą i narodową. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie o tych sprawach mówić i żeby o tych sprawach mówili również poloniści, także w kontekście tak zwanego rynku pracy, na którym być może humanistyka nie jest w tej chwili szczególnie popularna, a z naszej rozmowy wynika, że jest tutaj bardzo jeszcze szerokie pole do pracy i do zmiany i do innego mówienia o tych sprawach. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie rozmowy z panem Marcinem i zapraszamy na nasze kolejne podcasty. Serię podcastów Polonistyka zaangażowana zrealizowano w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa 2. Numer projektu podano w opisie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków dostępnych na platformach Spreaker, Spotify i YouTube oraz w internetowym biuletynie polonistycznym. Do usłyszenia!